Dzisiaj już nikt nie stawia na to, żeby w salonie było bardzo dużo towaru, tylko żeby był ten towar, który się sprzedaje, podany w atrakcyjny, czysty, przejrzysty sposób, żeby produkt był dobrze wyeksponowany, żeby to inspirowało klienta. No i co najważniejsze, żeby klient mógł zawsze znaleźć ten rozmiar, którego poszukuje. Jeszcze dekadę temu branża modowa była postrzegana głównie przez pryzmat ekstrawaganckich projektów i kampanii reklamowych w stylu glamour. Dziś trendy mieszają się z technologią, a styl idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem. Branża fashion to potężna siła napędowa globalnej gospodarki, warta 1,7 biliona dolarów. A machina nie zwalnia, rośnie o 3,3% rocznie, kreując nie tylko trendy, ale i miejsca pracy dla ponad 300 milionów ludzi na całym świecie. Na scenę wkracza jednocześnie nowy, potężny bohater – sztuczna inteligencja. AI rewolucjonizuje każdy aspekt branży, od projektowania po personalizację doświadczeń zakupowych. Według niektórych badań, w najbliższej przyszłości do 2030 roku AI może zwiększyć produktywność w sektorze mody nawet o 50%. Do tego ta przyszłość nosi zielony kolor. Zrównoważona moda to nie tylko modne hasło, to realna siła. 2 na 3 osoby deklarują zainteresowanie modą, która nie tylko dobrze wygląda, ale też przyczynia się dla dobra naszej planety. Jak technologia zmienia pracę branży fashion? Czy i w jakich obszarach AI staje się must have w tym biznesie? Czy branża fashion to synonim nadmiernej konsumpcji, czy przyszły lider zrównoważonego rozwoju? Technologia i moda to motyw przewodni mojej rozmowy z Martą Fryzowską, wiceprezeską VRG SA, która aktywnie kształtuje trendy i przyszłość w tym sektorze. Zapraszam. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj moim waszym gościem jest Marta Fryzowska, wiceprezeska VRG SA. Bardzo mi miło gościć w Krakowie, w waszej siedzibie. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj trochę o wyzwaniach w branży fashion. Jest temat bardzo szeroki, myślę, że tobie bliski. Na początek chciałem prosić może o parę słów na temat tego, jak wygląda dzisiaj twoja sytuacja w VRG w kontekście zmian, które na tym rynku się dzieją, ale też jak doszłaś do sytuacji, do pozycji, w której jesteś dzisiaj, jak wygląda firma VRG, wasze marki i cała twoja ścieżka kariery właśnie w branży fashion. To może zacznę od firmy. VRG to spółka, która działa w 2 obszarach, w 2 segmentach. W segmencie odzieżowym i jubilerskim. Ja na co dzień zajmuję się zarządzaniem tą częścią odzieżową. Jeśli pytasz mnie o moje korzenie, to zdecydowanie moje korzenie są po stronie produktu, czyli ja w sumie od zawsze zajmuję się produkcją, przygotowaniem, zakupem i tworzeniem produktu, czyli nominalnie produktów odzieżowych, ubrań. No i tu trzeba sobie też szczerze powiedzieć, że tych kolekcji skierowanych dla panów, bo tak wygląda cała moja ścieżka zawodowa. Dzisiaj w VRG zajmuję się procesem trochę szerzej. Myśląc o markach, które dzisiaj mamy w portfolio, to są Wistula, Bytom, Wulczanka i Denis Claire Milano, czyli te marki, które można chyba to podsumować w ten sposób, taki element, który je łączy, to, że one zdecydowanie ubierają naszych klientów na te najważniejsze momenty w ich życiu. I teraz proces cały, który wiąże się z powstaniem kolekcji i to, czym dzisiaj ja się zajmuję, to taki proces od pomysłu do dostarczenia produktu na salony, czy też na stronę internetową. Proces jest długi, wymagający, rozpoczyna się około rok przed tym, jak dany produkt trafi do salonu. I tu mówimy o takich dużych koncepcjach, tak zwanych megatrendach, które dzisiaj sygnują to, co będzie się działo na rynku z dużym wyprzedzeniem i wraz z zespołem projektantów, menadżerów, kupców my co roku planujemy kolekcje właśnie w oparciu o te megatrendy. Dziś takie główne megatrendy na przykład związane są czy też z ekologią, czy z well-beingiem, czy z jakością produktu. No i tym wszystkim to oczywiście dzieje się w geopolityce, bo to są procesy spójne i jedno wynika z drugiego. Z drugiej strony
to są te obszary, które dzisiaj związane są z samą dystrybucją towaru, zatowarowaniem sklepów, prezentacją towaru na e-commerce, no i oczywiście cały omnichannel, który dzisiaj buduję, którym się tutaj w firmie zajmuję, czyli właśnie korelacja kanału offline'owego, który dziś jeszcze stanowi cały czas gro naszej sprzedaży, z online'em, połączenie tego w jedną spójną całość, tak żeby dla klienta to właściwie było jedno ciało, po którym on się właściwie płynnie porusza. Co ciekawe, to ten proces, w którym produkt powstaje, to taki proces, powiedziałabym już naprawdę nieskromnie międzynarodowy, jeżeli chodzi o same inspiracje. Projektanci, kupcy, menadżerowie jeżdżą na targi po całym świecie i to są targi, które zarówno dotyczą samych trendów, jakości, ale też targi chociażby z obszaru e-commerce'owego. W związku z tym inspirujemy się bardzo szeroko, żeby te nowinki z rynku wyciągnąć i być na bieżąco. I myślę, że często mówiło się o tym, że ta Europa środkowo-wschodnia nie ma własnej mody. Ja dzisiaj mogę powiedzieć szczerze, że ten produkt, który my oferujemy w sklepach, to produkt, który ma międzynarodowe inspiracje, który jest globalny, a który z drugiej strony, myśląc o jakości, która jest dla nas tak ważna, bo chcemy być markami premium i tak budujemy nasz produkt, szyta jest tutaj w Polsce i to też gwarantuje najlepszą jakość. W związku z tym proces bardzo długi, od koncepcji po właściwie, można powiedzieć, zakup zrealizowany przez naszego klienta. No jak zaczęła się Twoja historia z branżą fashion? To były zupełnie inne czasy. Ja zawsze się śmieję, że trudno jest mówić komuś, kto nie budował domu, jak nosi się cegły. Ja zdecydowanie nosiłam te cegły. Wtedy faktycznie początki były takie, że myśmy wysyłali faksy, maile to był taki zupełny początek. Jeśli chodzi o dane, no to dane zbierało się na przykład fizycznie, chodząc na analizy do sklepu. W związku z tym te dane samemu należało sobie pozbierać po to, żeby wpisać je na przykład do Excela i później analizować. W tamtych czasach nie było praktycznie niczego. Myśmy to wszystko budowali, cały ten know-how, który dzisiaj w głowie mam, to zdecydowanie wiedza od podstaw, którą zdobyłam, właściwie dorastając i dojrzewając w całym tym zdobywaniu tego know-howu. I myślę sobie, że ja dzisiaj jestem na takim etapie, że chyba nie za wiele jest w stanie mnie bardzo w tym obszarze i w tym segmencie retailu zaskoczyć, ale z drugiej strony ja z olbrzymią pokorą patrzę na to, co się wokół nas dzieje, bo wiemy, że gospodarka, świat, ekonomia, co pokazała historia, jest zmienić w stanie trajektorię, można powiedzieć, naszego rozwoju i naszych punktów koncentracji z dnia na dzień. W związku z tym patrzę, obserwuję i uczę się tego, co przynosi nam świat, bo faktycznie tu bardzo dużo się dzieje, ale mam takie poczucie, że te podstawy są mi znane i właściwie przeszłam przez wszystkie obszary, które pozwoliły mi gdzieś zrozumieć, z czego wynikają tutaj, znaczy właściwie gdzie są jakieś takie elementy kluczowe w tym segmencie, w tej branży, gdzie są takie podstawowe prawidła. Na dzisiaj to już jest mocno bodźcowany rozwój przez właśnie technologię. Ty na pewno coś o tym wiesz. To prawda, ale zanim o technologii jeszcze porozmawiamy, chciałem zapytać o te wyzwania, bo powiedziałaś o pewnych zjawiskach, geopolityka czy inne kwestie niezależne od, można powiedzieć, wnętrza waszego biznesu, które jednak mają wpływ na to, jak funkcjonujecie jako cała grupa kapitałowa. Czy poza takimi oczywistymi, znanymi wszystkim już czarnymi łabędziami, jak właśnie pandemia, wiadomo, wojna na Ukrainie, są jeszcze inne, o których branża fashion wie, a inni nie, które wprost rzutują na wyzwania, z którymi się borykacie? Jeśli chodzi o wyzwania, które pojawiają się na rynku, wspomniałeś o COVID-zie, wspomniałeś o wojnie w Ukrainie, to faktycznie takie drivery zmian, które miały szalenie istotny wpływ na nasz rynek, ale z drugiej strony pojawiają się elementy, które stanowią zupełną nowość. Marki VRG to marki z obszaru premium, czyli marki, ja to mówię, takiego dostępnego poziomu premium, takiego środka, który ma Ci dać długotrwałą, dobrą jakość, ale też dostępną i przyjazną cenę.
Dzisiaj na pewno takim elementem, któremu się przyglądamy, któremu przyglądam się też ja osobiście, to jest wpływ, jaki na rynek mają marki z obszaru value for money, albo jeszcze właściwie można powiedzieć niższe, które gdzieś przybywają do nas z Azji, na które mam wrażenie, że dzisiaj polski rynek nie do końca jest przygotowany w kwestii jakiejś ochrony praw i w związku z tym nasze działania wydają się w tym obszarze jeszcze bardziej kluczowe do tego, byśmy mogli w taki spokojny, bezpieczny sposób na rynku być konkurencyjni. Jeśli myślimy o Sheinie, myślimy o Temu, to dzisiaj nie są nasi bezpośredni konkurenci. Niemniej jednak oni zmieniają na pewno oblicze rynku i sposób, w jaki polski klient kupuje. I tu wydaje mi się, że takim wyzwaniem dla branży jest mówienie o tym, co niosą tego typu produkty, i z drugiej strony, jak nasze produkty VRG, które właśnie są jakościowe, mają starczyć na dłużej, nie spierają się, nie wiem, nie zmieniają kształtu po jednym praniu, jak ich wpływ na przykład na środowisko czy też na ekologię jest znacząco lepszy i na ile my dzisiaj jako ci, którzy budują ten obszar segmentu odzieżowego, jesteśmy w stanie uświadamiać klienta właśnie, co tego typu marki ze sobą niosą i pokazywać, na co zwracać uwagę, co jest kluczowe do tego, żeby ten rynek był bardziej stabilny. Z drugiej strony to na pewno zmiany w obszarze samego zachowania klienta. Dzisiaj klient, patrząc w swoją komórkę, patrząc w komputer, ma do czynienia z markami z całego świata. To oznacza, że naszą konkurencją nie są już tylko marki, które znajdują się w okolicznej galerii handlowej, ale tak naprawdę cały świat. W związku z tym można powiedzieć, że dzisiaj walczymy z całym światem i konkurencją, czy też ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, czy z Japonii. I tutaj pojawia się szalenie ważny element, co zrobić, żeby klient czuł dokładnie ten sam serwis, tę samą jakość, to samo wsparcie, które czuje u największych z tego rynku. Tak? To dla nas są często benchmarki, to są marki, na którym się przyglądamy i które obserwujemy właśnie po to, żeby ten serwis zbudować najbardziej kompleksowy i aktywny, proaktywny dla naszego klienta. Klient dzisiaj przychodzi do sklepu, poszukuje danego rozmiaru, chce to dostać w danym momencie i tak na dobrą sprawę my musimy mu to zdecydowanie dostarczyć. Czy poza taką wszechobecną potrzebą ciągłej dostępności jest coś jeszcze, co obserwujecie w zachowaniach konsumentów, co zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat? Sam omnichannel, czyli to, że klient traktuje kanał online'owy i offline'owy właściwie jako dwa równoległe kanały. To dzisiaj jest tak, że część klientów, i to widzimy, inspiruje się w internecie, w związku z tym te karty w internecie, strona internetowa muszą być szalenie atrakcyjne, intuicyjne, muszą w bardzo, powiedziałabym, precyzyjny, określony, łatwy i szybki sposób pokazywać wszystkie najlepsze cechy i atrybuty tego produktu. Z drugiej strony widzimy, że jest część klientów, która jak zainspiruje się na stronie internetowej, przychodzi do salonu, mierzy i dopiero tam podejmuje tą decyzję zakupową. Z drugiej strony są tacy, którzy przychodzą do salonu jako do showroomu, patrzą, dotykają, analizują, czy to jest zgodne z ich potrzebami, a finalizują w internecie, czyli na przykład również przez aplikacje. I aplikacje, strony internetowe stają się dla nas takim punktem olbrzymiej koncentracji właśnie do tego, żeby klienta wspierać w tym procesie zakupowym. Z drugiej strony mamy salony stacjonarne i dziś też wiemy, że salon stacjonarny to jest zupełnie co innego niż to, z czym mieliśmy do czynienia na początku mojej drogi zawodowej. To dzisiaj już nikt nie stawia na to, żeby w salonie było bardzo dużo towaru, tylko żeby był ten towar, który się sprzedaje, podany w atrakcyjny, czysty, przejrzysty sposób, żeby produkt był dobrze wyeksponowany, żeby to inspirowało klienta. No i co najważniejsze, żeby klient mógł zawsze znaleźć ten rozmiar, którego poszukuje, bo jeżeli nie znajdzie go w naszym sklepie, to prawdopodobnie pójdzie do konkurencji i tą sprzedaż zrealizuje na konto innej firmy.
W związku z tym to są szalenie ważne obszary, które no dzisiaj stanowią klucz do sukcesu. Jaka jest Wasza strategia w tym kontekście? Bo oczywiście ja też się z tym utożsamiam. Jeżeli mam potrzebę kupić garnitur, no to chcę go kupić już wtedy, kiedy faktycznie do tej galerii dotarłem i chcę go przymierzyć, chcę go wybrać tego dnia. Ale z drugiej strony mówisz o tym, że sklepy nie powinny być przetowarowane, powinny być te konkretnie towary, które tam mają się znaleźć zgodnie z potrzebą klienta. Biorąc pod uwagę sezonowość, te ciągłe zmiany trendów, no moda to właśnie moda, to specyfika tej gałęzi retailu, który nie jest szybko rotujący, jest związany z tym, że ktoś ma wpływ na ludzi, którzy są waszymi klientami, ktoś pokazuje pewne trendy, a potem wy musicie za nimi jakoś nadążać. Jak to wygląda z perspektywy waszej strategicznego planowania dostaw i to w całym łańcuchu, od dostawców przez wasze magazyny, potem salony? Tak jak wspomniałam wcześniej, no my zaczynamy prawie na rok wcześniej budować założenia do kolekcji pod względem trendowym, ale też strukturalnym, czyli mamy wiedzę, informacje, co w danym momencie się sprzedaje, jakie ilości, jakie progi cenowe i to planujemy z dużym wyprzedzeniem. Później w sytuacji, kiedy ten towar, już w momencie, kiedy towar dochodzi do magazynów, zaczyna się zupełnie inny proces, czyli proces zatowarowywania salonów. I tu zmierzamy do tego, by każdy salon zatowarowany był w sposób, który odpowiada jego potencjałowi. Potencjał badamy przez pryzmat historii, to jak ten towar, w jakich udziałach dane asortymenty znajdują się w salonie, wynika właśnie z potencjału, który wygenerowany został w zeszłych latach. I dzisiaj koncentrujemy się na tym, żeby zbadać historię, no i zaprognozować przed wysyłką to, co w tym sklepie będzie najlepiej się sprzedawało. I tutaj mówimy zarówno o produktach, czyli modelokolorach konkretnych, mówimy o ilościach, o udziałach danej grupy asortymentowej w salonie i cała filozofia polega na tym, żeby zatowarować się tak, by z tego towaru wysprzedać się jak najszybciej, żebyśmy nie mieli overstocków i out of stocków, czyli żeby ta wartość towaru była optymalna do tego, jaki tam jest potencjał sprzedażowy. To też wiąże się z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Chcemy w bardziej efektywny sposób też wydawać budżety na zakupy towarów. W związku z tym wydaje się szalenie ważnym dzisiaj, żeby mieć dokładnie tyle towaru i takiego towaru w danym salonie, który wygeneruje maksymalnie dużą sprzedaż i który będzie prowadził do najmniejszej utraty sztuk. No i też mamy takie przykłady, że są salony, które sprzedają lepiej drogie garnitury, a są salony, które będą miały wyższe skuteczności, na przykład na towarach letnich, bo zupełnie inna jest lokalizacja tego sklepu, a tym samym inne są potrzeby klienta, który do niego wchodzi. W związku z tym to się zaczyna robić taka łamigłówka, w której pomaga nam znów technologia, czyli właśnie owy machine learning i sztuczna inteligencja. No to temat mi oczywiście bliski. Oczywiście. Jestem zawsze fanem opowiadania o tym, jak właśnie te modele, które tak wiele zmiennych muszą przeanalizować w kontekście różnych zjawisk, które mają wpływ na sprzedaż, potem per produkt, per sklep są w stanie ten potencjał zaprognozować. Ale jestem ciekaw jeszcze, bo wcześniej wspomniałeś o tym, że na samym początku Twojej pracy właśnie w branży fashion niekoniecznie wszystko było tak digitalowe, tak, Tak. też zbieranie danych było żmudne i ręczne. Dzisiaj to oczywiście dojrzałość nie tylko VRG, ale wielu firm w Polsce gwarantuje wręcz to, że dane są po prostu dostępne i są wysokiej jakości, co umożliwia tą analizę. Ale czy widzisz jakieś inne bariery jeszcze w zakresie wdrażania technologii w branży odzieżowej, w VRG konkretnie? Z tego, co ja na przykład obserwuję czasem u naszych klientów, to jest kwestia samej adopcji, przyjęcia tego rozwiązania w organizacji, takiego zarządzania zmianą, czyli sama technologia, jak autopilot pomaga w tych żmudnych, powtarzalnych procesach, albo właśnie pomaga człowiekowi, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć to, czego ludzka percepcja nie przyjmie, tak? Czyli tak wielu zmiennych, które mają wpływ na tą sprzedaż, no ale na końcu ktoś musi chcieć tego używać jeszcze. Tak, myślę, że to jest szalenie ważny element i to pytanie do nas, jak wprowadzamy daną technologię do firmy, bo na pewno
To jest bardzo ludzkie. Ludzie nie lubią zmian, nie lubią wychodzić poza swoją strefę komfortu, mimo że może się okazać, że w perspektywie pół roku, roku ta technologia przyniesie im olbrzymie korzyści i ten komfort pracy się poprawi, a ich praca zmieni się z takiej, powiedziałabym, prawie że analogowej na rzecz planowania i analizowania scenariuszy. W związku z tym sam moment tej transformacji i w ogóle włączenia projektu i danej technologii do organizacji jest wymagający, ale on po prostu wiąże się z tym, że koniecznym jest zmotywowanie zespołów, które będą ten proces wdrażać i koniecznym jest przetłumaczenie właśnie tych zysków i korzyści, które na samym końcu tej na pewno wymagającej drogi będą związane z daną technologią. Więc to na pewno jest wymagający proces, choć jak obserwuję nasze zespoły, które chociażby dzisiaj wdrażają OQB, mam wrażenie, że ich energia, optymizm do tego, czym to wdrożenie się skończy i to, jak to narzędzie będzie w stanie im pomóc, raczej jest pozytywna, a jeżeli są problemy, to po prostu są na bieżąco rozwiązywane i tak naprawdę po prostu analizujemy, co się pojawia w liczbach, maczujemy to z tym, co się pojawiało w zeszłych latach, na ile ten scenariusz jest zgodny, rozmawiamy o tym i te bariery gdzieś opadają, więc na pewno jesteśmy bardzo ciekawi finalnych efektów. Niemniej jednak myślę, że zespół jest bardzo pozytywnie zmotywowany do tego, żeby tą technologię, to wdrożenie zakończyć i żeby ona przynosiła efekty, bo jeżeli pomyślimy o tym, że każdy indeks, każde SKU to jest pojedyncza jednostka, którą kiedyś ręcznie generował człowiek i musiał ją analizować w ponad 400 sklepach, to ilość tych danych właściwie była niemożliwa do przeanalizowania przez pojedynczego człowieka czy zespół, który tym się zajmował. Dzisiaj to ma dla nas realizować właśnie sztuczna inteligencja, no i dzięki temu mamy otrzymywać po prostu clue i esencję, konkretny scenariusz, a nie przechodzi przez cały proces analizy. Drugą rzeczą, myślę, ważną w kontekście technologii jest ich dostępność. Dostępność również cenowa, bo nie każdą firmę będzie stać na wdrożenie i nie każde wdrożenie będzie przekładało się na cenę produktu, która, no bądźmy szczerzy, jest jednym z kluczowych elementów wyboru albo podjęcia decyzji przez klienta. To tak jak kiedyś. No, kiedyś w samochodach nie było klimatyzacji, nie było automatycznej skrzyni biegów. Dzisiaj praktycznie ta klimatyzacja czy wmontowane radio jest w każdym, nawet najtańszym modelu. W związku z tym, jeśli technologia przekłada się na jakiś konkretny uzysk, no to wtedy ta jej absorpcja do rynku jest znacznie większa. Dla przykładu, wirtualne przymierzalnie, technologia, której mówi się od wielu lat, która gdzieniegdzie u konkurentów była już testowana, ale nie mam dzisiaj poczucia, że to coś, co zawojowało rynek. Pewnie to jest kwestia czasu, kiedy to narzędzie zostanie dopracowane, niemniej jednak widać, że są też technologie, którym potrzeba więcej czasu na to właśnie, żeby się zmonetyzowały. To się wiąże pewnie z tymi korzyściami, których wy jako retailerzy oczekujecie od tych technologii. Czy w kontekście bieżących waszych działań strategicznych w zakresie właśnie wdrażania sztucznej inteligencji tego typu oczekiwania są raczej w zakresie zwiększenia sprzedaży, czy zmniejszenia zaalokowanego kapitału, który trzeba jednak wydać na ten stok? Myślę, że to są dwa elementy równolegle. Okay. To jest to, co wspominałam już wcześniej. Dla nas istotnym jest, żeby ten towar był tam, gdzie ma największy potencjał do sprzedaży. W związku z tym pewnie będą miejsca, salony, w których tego towaru potrzeba może 2 razy więcej niż mamy go dzisiaj, a będą salony, które będziemy alokować na minimalnych poziomach z tego względu, że te rotacje są tam najdłuższe. Dlatego z jednej strony to jest tak, że analizując liczby, analizując dane, my będziemy na pewno próbowali wyciągnąć tą finalną informację, ile stoku jest aktywnego, ile jest nieaktywnego,
a z drugiej strony, gdzie te towary muszą znaleźć się w największych ilościach, a gdzie w najmniejszych, właśnie po to, żeby jedne salony wspierały tą stałą sprzedaż, a z drugiej strony, żebyśmy mieli najmniej inwestycji w tych obszarach, w których no, te rotacje po prostu są najdłuższe. Ja zawsze się śmieję. Nigdy nie wiemy dzisiaj, co by było, gdybyśmy tak przykładowa sytuacja, w jednym sklepie co 5 minut wchodził klient, który chce kupić czarny t-shirt na przykład w rozmiarze L. Dzisiaj prawdopodobnie sprzedamy jedną sztukę, następnie drugą sztukę, a potem przy trzecim, czwartym, piątym wejściu mamy właśnie tą utraconą sprzedaż. Co by było, gdyby nauczyć się, ile jest tej utraconej sprzedaży i móc pokryć potencjał na 5 czy 6 czarnych t-shirtów w rozmiarze L po kolei. I to jest dla nas dzisiaj zadanie, jak boostować sprzedaż w obszarach, gdzie potencjał jest, a jak redukować ten koszt w tych miejscach, gdzie tej sprzedaży nie ma. Jednocześnie nie zwiększając dramatycznie kapitału obrotowego. Dokładnie. Rozumiem. Jestem ciekaw w kontekście technologii, ale nie tylko, bo technologia to oczywiście wymiar, który zmienia Waszą pracę jako dostawcy, jako producenta i dostawcy dóbr, które Wasi klienci kupują. Także klienci oczywiście korzystają z technologii po swojej stronie i mają coraz większy do niej dostęp, coraz więcej decyzji zakupowych jest podejmowanych w oparciu o pewnego rodzaju inspiracje technologiczne również. Jestem ciekaw, czy w tym zakresie dostrzegasz jakieś trendy albo potencjalnie przyszłe zmiany preferencji konsumentów, które właśnie będą drive'owane przez technologię. Dla nas na pewno dzisiaj takim punktem ważnym jest to, żeby personalizować ofertę dla klienta. To wiąże się znowu z tym, by tego klienta obsłużyć jak najlepiej i dać mu dokładnie to, czego on oczekuje. Dzisiaj technologie pozwalają nam na to, by w bardziej precyzyjny sposób dostosowywać to, co prezentujemy do naszego klienta, tak by dokładnie wpisać się w daną potrzebę. Wyobraźmy sobie sytuację, w której klient kupuje u nas garnitur, my to wiemy, widzimy to i jesteśmy w stanie zamiast na przykład kolejnego garnituru proponować mu koszulę, która będzie całościowo, setowo z tym spójna i będzie dobrze wyglądać, do tego krawat i buty, a może płaszcz. To zupełnie zmienia postać serwisu. Można powiedzieć, że w ten sposób nie przepalamy pieniędzy na tą reklamę drugiego garnituru, którego prawdopodobnie klient już tak szybko nie kupi, a jesteśmy w stanie wesprzeć naszą sprzedaż, przychody przez to, że dostosujemy po prostu kierunkowo, indywidualnie do danego klienta informację, która po prostu wygeneruje kolejną sprzedaż. W związku z tym to jest taki element na najbliższe miesiące, który na pewno będziemy silnie usprawniać i który ma nam pomóc w tym, żeby właśnie dostosowywać się do potrzeb każdego klienta. To trochę ta sytuacja, w której klient wchodząc do aplikacji czy na swoje konto na stronie internetowej będzie miał swój skustomizowany świat, a nie świat dla można powiedzieć każdego, tylko będzie otrzymywał dokładnie to, co go najbardziej interesuje. I to dzisiaj jest też na pewno taki element ważny. Wiele słyszy się ostatnio o takiej personalizacji, czy to marketplace'ów, czy wręcz właśnie pojedynczych aplikacji mobilnych. I faktycznie jest to kierunek, który jest o tyle interesujący, że dla wielu osób, zwłaszcza z młodszych pokoleń, prawdopodobnie taki dostosowany feed jak na Facebooku, czy na LinkedInie, czy na Instagramie w ich sytuacji pewnie bardziej, jest czymś naturalnym, że to nie są te same informacje, które widzą moi znajomi, moi koledzy, moja rodzina. To są dla mnie informacje przygotowane specjalnie pod kątem moich preferencji. Tak, bo co dzisiaj na przykład ja jako klientka również dostaję informacje, mieszkając w Krakowie, dostaję informacje o evencie w Gdańsku. Lepiej by było dostać informację o evencie w Krakowie, prawda? Chyba że ktoś wie, że akurat tam się wybierasz. Chyba, ale to już nie jest tak często, choć tak pochodzę z Trójmiasta, to prawda. No tak. Powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy i jestem ciekaw, lubię to pytanie zadawać, bo ono daje nieoczywiste odpowiedzi. Czy jest coś, co w kontekście całego Twojego doświadczenia w branży fashion
było dla Ciebie ważne, było dla Ciebie na tyle istotne, że warto byłoby się tym podzielić z innymi, którzy może mają szansę odnieść do swoich osobistych doświadczeń? Ja myślę, że takim elementem, który dla mnie był olbrzymim zaskoczeniem i motywatorem, było takie przemyślenie, które mam dzisiaj pewnie bardziej z cyklu Niemożliwe nie istnieje, bazując na doświadczeniach COVID-u. To, jak wspaniale potrafimy reagować w sytuacji zagrożenia, jak szybko potrafimy dostosować się do tego, co na świecie się dzieje, jak wspaniale reagują zespoły, menadżerowie po to właśnie, by zabezpieczyć interesy firmy. I też ja na co dzień myślę, że z tym uczuciem i z tym takim potencjałem pozostaję w kontekście tego, że nawet jeżeli czasy są trudne, a są cały czas trudne, można powiedzieć od 2020 za każdym razem, znaczy z każdym rokiem z czymś się mierzymy, to niemożliwe nie istnieje, tak? I jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Jest tylko pytanie, na ile intensywnie będziemy to analizować i z tym pracować, i na ile szybko będziemy podejmować wprawne i właściwe decyzje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Było mi niezwykle miło. Ja również dziękuję. Nie tylko gościć u Was w siedzibie, ale też móc właśnie porozmawiać. Liczę na to, że technologia faktycznie bardzo Wam pomoże. To jest to, gdzie my możemy podać rękę. Natomiast oczywiście mam też nadzieję, że całe trendy związane ze zmianą preferencji konsumenckich będą szły w tym kierunku, który myślę wspólnie śledzimy, wspieramy, czyli właśnie większa świadomość środowiskowa, większa świadomość odnośnie jakości produktów, które przekładają się wprost na ich cykl życia. Trzymam kciuki za VRG, oczywiście sam jestem wiernym fanem Wistuli, pewnie co widać. Nie, dziękuję. I cóż, jeszcze raz dziękuję Ja również. i do zobaczenia kolejnym razem. Dzięki śliczne. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Wierzę, że spodobała Ci się dzisiejsza rozmowa. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zachęcamy do subskrypcji OcuTalks na platformach streamingowych i obserwowania naszych mediów społecznościowych. Więcej informacji o OcuBee znajdziesz także na naszej stronie internetowej ocubi.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.